pod naszymi filmami bardzo często pojawiają się komentarze na temat mojej fryzury i propozycje dołożenia się do fryzjera. No więc, żeby zwiększyć zaangażowanie pod filmem, postanowiłam się sfilmować zaraz po wstaniu z łóżka. Tak w ogóle poranek w Zatoce na Kotwicy to jedno z piękniejszych doświadczeń żeglarskich dla mnie. Poranek na Zatoce to marzenie introwertyka. Dzisiaj jest tu spokojnie, ale w 426 roku przed naszą erą było tutaj wielkie tsunami. Opisuje je historyk tamtych czasów Tukidydes. Morze zaczęło się cofać, co zadziwiło mieszkańców. Jakby zaczęło wysychać. Ale już chwilę później wróciło wielką falą i zalało wybrzeże. Co ciekawe, kiedy woda się już uspokoiła, część miasta pozostała zalana. To był czas wojny peloponeskiej. Tsunami trochę zmieniło przebieg zdarzeń, ale wojny nie zakończyło. Trwała jeszcze ponad 20 lat. A więc spędziliśmy noc na Kotwicy, stojąc w takiej zatoczce. No i powiem szczerze, że nie wyspałem się, bo co godzinę wstawałem, żeby sprawdzić, czy jaka jest głębokość. No jesteśmy tak dość blisko skał, no jest 4,8, 4,5 głębokość, więc było bardzo bezpiecznie. Z tym, że tak troszkę myszkowaliśmy nocą od prawa do lewa i no i to takie było troszkę niepokojące, chociaż ta kotwica dobrze trzymała, w zasadzie nie było powodu do niepokoju, no to jakoś się troszkę bałem, czy nas nie zniesie. A nasz ślad to wygląda tak właśnie. Także całkiem normalnie żeśmy pływali. No, kotwica trzymała i tylko ten brzeg tak blisko. Każdy grecki zakątek, zwłaszcza nadmorski, zachwyca. Tak piszą w przewodnikach. A co piszą o porcie, do którego płyniemy? Więc szukamy portu, gdzie moglibyśmy się zatrzymać i nabrać wody, bo jakimś cudem nabraliśmy przedwczoraj 2 zbiorniki wody i zniknęły, więc naprawdę nie wiemy, co się dzieje, no ale nie ma wody. I teraz tu jest taka obok, na wschód, Larimna, taki port i teraz tak, jest woda, ale tak, bardzo słabe tawerny, wioska jest grimy. Ponura? Ponura, właśnie, ponura i cała czarna ze względu na wyziewy z rafinerii i że osadzają się te wyziewy na jachtach również. I w zasadzie jest jedyny powód, żeby odwiedzić to miasteczko, że są pozostałości antycznego portu, który nawet jest w dobrym stanie. O, i to jest bardzo ciekawe. I ja tam chcę płynąć. Został ostatnio zniszczony. Także możemy... Ale jak został zniszczony, nie napisali? Możemy rafinerię obejrzeć. Has been destroyed in recent years. Często w Grecji nazwy miejsc noszą imiona świętych. Płyniemy do świętego Jana Ewangelisty. Więc stajemy w takim porcie Agios Ioannis Theologos się nazywa, bardzo się ładnie nazywa. Chcemy wodę pobrać, bo nam się skończyła. Malutki porcik. Jedno miejsce longside wygląda na to, że będzie. Będziemy stawać lewą burtą, załoga przygotowana. No i zobaczymy, jak manewr wyjdzie, bo Agnieszka siedzi i rozmawia przez telefon, więc nie chcemy jej przeszkadzać, więc załoga będzie bez Agnieszki.
No a tutaj jest bardzo płytko, bo jak wpłynęliśmy do portu, to tam troszeczkę dalej było 2,8, już zaczęło nam pikać, więc tak średnio, a wiatr jest, no jest trochę wiaterek. To jest bardzo krótka keja i właściwie trudno powiedzieć, czy nam się uda tutaj documować. Czy to jest szybko trochę. I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away, so don't let me go now. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control. No a manewr nasz był taki, że przypłynęliśmy tutaj raz, żeby po prostu się ogarnąć, zobaczyć czy są miejsca, czy cumować longside'em, czy rufą, czy prawą burtą, czy lewą burtą. No i zdecydowaliśmy, żeby cumować lewą burtą, więc wypłynęliśmy po prostu się poprzestawiać, wszystko przygotować, więc nawet widać na mapie ślad, jak to robiliśmy. No zajęło nam to troszkę, no ale to lepiej się przygotować dokładniej niż nie. No i dopłynęliśmy. I teraz będziemy wypływać. To mamy już szpringi, więc odbijemy się na szpringu dziobowym, popłyniemy w tył. To jest płytko, więc w tył wiemy, że można. I już. I gotowe. Woda się przelewa już nawet. No więc płyniemy sobie do Chalkidy powolutku na żaglach. Mamy żagle. Jest wiatr bardzo zmienny dzisiaj, bo raz jest silny wiatr, raz jest mniej silny, raz w zasadzie zastanawiamy się, czy nie włączyć silnika. No ale dokładnie nie wiemy, bo nie mamy tutaj wskaźnika prędkości wiatru. Ale za to zrobiła się piękna pogoda. Jest słoneczko, chmurki na niebie prawie nie ma i będziemy w porcie, czy w zasadzie tam na kei, pewnie gdzieś po zmroku już. No i oczywiście pójdziemy do urzędu, zarejestrować jacht, zapłacić, no i będziemy czekać na podniesienie mostu, tak jak kilka dni temu. No, tym razem z północy będziemy płynąć, a wtedy z południa. No i bardzo fajnie się zapowiada. Może pójdziemy trochę do miasta, no może uda się jednak nie na kotwicy, tylko przy kei troszeczkę posiedzieć, więc bardzo jest fajnie. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego przelotu.
zachód słońca powoli, spokojne mrozione, wiatr. Dwie tak stałym wiatrem przejdziemy do prędkością chyba mniej niż 6 węzłów na górze. Zaraz będziemy przypływać po latarni morskiej, która ma zadziwiającą nazwę. Kakokefali, czyli zła głowa. Dlaczego się tak nazywa? Nie wiem. W każdym razie na tym przylądku w czasach zaboru tureckiego stały tutaj szubienice, na których wieszano chrześcijan. Tak było za czasów tureckich w Grecji. Wieszano chrześcijan na przylądku zła głowa. Północ to jest oświetlone. No i wracamy do Chalkidy. No już prawie jest ciemno. Słońce chyba jeszcze nie zaszło albo właśnie zachodzi. Jesteśmy teraz na torze wodnym między zieloną boją po prawej burcie i czerwoną po lewej. No i chcemy zacumować na pirsie. Tam widzę, jakaś łódka już cumuje. Mam nadzieję, że nas nie przegonią. Tak jak wtedy na kotwicę, tylko będziemy mogli sobie cumować spokojnie longside'em przy pirsie. Pirsy są oznaczone taką czerwoną linią i to oznacza, że tam można cumować. No, na pewno musimy na początku zacumować, pójdziemy do biura i zgłosimy z papierami, i zgłosimy się, zapłacimy, no i będziemy czekać. Dobrze, mamy jedną cumę tutaj na dziobie, mamy drugą na rufie, mamy jeszcze resta. No, stoimy dobrze w środku miasta. Trochę wieje nawet. Widać tutaj po flagach. Tak, no i teraz trzeba będzie skoczyć do biura. Jutro Krzysztof opuszcza jacht. Skończą się pomysłowe wegetariańskie smakołyki. A Marcin szuka miejsca w marinie. Więc mamy telefon do Stratosa i do mariny. I spytamy się, czy będzie jakieś miejsce, bo jak przekroczymy most, to musimy gdzieś tutaj w okolicy zacumować. Możemy też zacumować na kotwicy, no ale zobaczymy. 528 6110. Jasa z Kalispera. Burumy na Milame Aglika. So I need a space for the boat in the marina for tonight. You have anything free? No, No. for tonight, no. For tonight, no. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Bye. For tonight, no. Kotwica. Więc właśnie nas wezwali i teraz się zastanawiamy, czy mamy wszystko przygotowane. Mamy prąd zdjęty, na kartę kasa zwrócona, silnik jest włączony, światła nawigacyjne włączone, przyrządy nawigacyjne włączone, dwie cumy przygotowane, tylko jest pierwszy, tą dziobową weźmiemy na spring. Coś jeszcze? Wszystko. Na pewno o czymś zapomniałem. Godzina 23:40, przepływamy. Nie wiem, czy to powód do dumy, ale zostaliśmy wezwani jako pierwsi. Do dumy, nie do dumy, cieszyć się jest z czego. W tamtą stronę przechodziliśmy przez most, przepływaliśmy o godzinie 3:00 w nocy, więc jest dobrze. Jesteś z nami drugi raz na jachcie. Za pierwszym razem byłeś w sierpniu, teraz jest październik. Jak odbierasz to żeglowanie tak teraz?
Po pierwsze, no pogoda jest chłodniejsza, to nie ma dwóch zdań. Wtedy było fajnie popływać, a teraz to tak człowiek się trochę wzdrygał, za wyjątkiem tych gorących źródeł. Ale woda jest tak naprawdę ciepła, tylko że po prostu nie jest na tyle gorąco na zewnątrz, żeby zachęcało do pływania. No ja w sumie pływałem chyba 3 razy tylko i to było wszystko. A wtedy to pamiętam, że żeśmy przystawali w jakichś tam przy małych wysepkach, jakieś malutkie zatoczki były, fajne rzeczy do pooglądania na dnie, no ten Messerschmitt na przykład i tak dalej. To jest jedna różnica. No wtedy to było perfekcyjne niebieskie niebo. Tutaj jak pojechaliśmy na północ, no to dużo chmur było, zupełnie inna Grecja. Już nie taka, nie wiem, taka wesoła, kolorowa, słoneczna. To inne skojarzenie. No i oczywiście woda oddaje też kolor nieba. Nie była ta piękna, niebieska, błękitna woda, tylko było szaro. No ale widzieliśmy delfiny, wtedy też widzieliśmy delfiny. Widzieliśmy dwukrotnie delfiny, tu jakieś tam różne rodziny delfinie. Tak otwarcie mówiąc, wydaje mi się, że ciekawsza była wycieczka na południe. Te wyspy, Wtedy pływaliśmy po Cykladach. po Cykladach tam żeśmy pływali. To była chyba ciekawsza, bo można było zejść na ląd i coś fajnego zobaczyć. A tutaj to naprawdę trudno było. Jedyne miejsce, gdzie tak żeśmy się nastawili, żeby pójść, to było przez tego założone przez mnicha Monastyr Świętego Dawida. Mount Athos Świętego Dawida, no ale to okazało się za daleko, za wysokie koszty, 1,5 godziny jazdy, no i się nie udało zobaczyć. No chyba dla mnie chyba najładniejsze to było tam, gdzie były gorące źródła. Gorące źródła. Gorące Tak, źródła, no to była atrakcja, duża atrakcja i ciekawe miasto. Tak zadbane jest i dużo się działo. Spotkaliśmy Polaków. Nawet tak. A powiedz jeszcze, jak na przechyłach się czułeś, bo poprzednio nie mieliśmy takich No, były przechyłów. wiatry mocniejsze niż ostatnim razem. I na przechyłach w porządku, atrakcja, adrenalinka. Adrenalina. Parę filmików krótkich nakręciłem, ja 7,5, nawet raz chyba 8 węzłów było. No to już się pochyla tak, nie wiem, 35-40 stopni. To już robi wrażenie. No tam ci, co siedzieli po Zawiecznej, to już mogli spodnie zamoczyć. No tak. To ostro by było. Dziękuję bardzo za Dziękujemy. tych wspaniałych tutaj gospodarzy tego jachtu. Tak, jak w domu. To nie każdy może poczuć tutaj. Jasne. Żegnamy się z Krzysztofem. Obowiązki go wzywają do domu, do Polski. My zostajemy jeszcze kilka dni na jachcie. Jednak i nas wrażenie końca sezonu nie opuszcza. Życie na lądzie i nas wkrótce wezwie. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.